Cześć i siema, Tomek z tej strony. Dzisiaj zrobimy 2 nurkowania w Bałtyku. Jedno pod molo, a drugie z wykrywaczem metalu. Uwielbiam to miejsce, bo jest tutaj zawsze pełno skarbów. Dobra, lecimy szybko do wody, bo już się nie mogę doczekać. Jeździenie otwarte, cicho. Brazylia na powierzchni, żelez, żelendra. Zobaczcie jaki aktywny. Chyba nie jest zadowolona, ale chyba taka całe życie. O, kolorowe. O! To są rajony! Żelazne rajony! Stop! Stop! No to drogie okulary! Kotwico! O! Jakie fajne to jest miejsce! No to jest! Jakie etalowe pozostałości! To jest co żyć! No ciekawe! To jest drewno. Z drugiej strony to samo. Ale znalezisko. Zobaczcie przyzota. Tu będzie pełno ryb. A tutaj taki deszcz do rzucenia. Woda się nie da. Zawiera telefon! Telefon! Niedawno są zgubione! Tutaj jest taki stołek. Leży Teresa! Teresa! O! Strasznie ciężka! teraz. Jakieś chusteczki. Zobaczcie, co jest uważnie.
Co to jest? Ale cały zbiegła cegła. Okulary. Jakiś woreczek, kostka. Ale cało tutaj łaskawa. Toaletki. O co tutaj chodzi? Pobiera to wszystko. Wszyscy, zawsze kochają tyle i nogę. To jest kolekcja. Żeby jeszcze. Dzisiaj pierwszy raz będę nurkować z nowym wykrywaczem Minelab Manticore. Jestem ciekaw, jakie będą efekty. Jest wodoodporny do 5 metrów. Ale to nie wszystko. Za każdym razem, gdy nurkujemy z Blue 3, powinniśmy mieć Spare Air. Jest to taka mała, ratunkowa, zapasowa butla z powietrzem, w razie gdyby cokolwiek stało się złego z Blue 3. Bez tego nie powinniście nigdy nurkować na tych systemach, bo jest to mega niebezpieczne. Ja zawsze ze sobą mam tą małą butelkę. Działa to w bardzo prosty sposób. Wkładamy do buzi i możemy oddychać, ale pamiętajcie, nie jest to podstawowe źródło powietrza, jest to tylko i wyłącznie zapas. A to jest mój sprzęt do nurkowania na dzisiaj. Blue 3 Nomad. Ostatni sygnał 94. Jaki duży szmer 94. Widzicie to? Gdzie to? Taka przemieszka, rewelacja. Ale fajne!
Nasze duże wychodzą. Olmazsa. Wielka olmazsa. Alkohol stąd. Ale to jest skóra. To jest chłota niestety. Ja pierdolę. Zero 4, 0 5. Złoty kończy! To jest wszystko, co udało się dzisiaj znaleźć. Tutaj mamy kotwicę. Jest to pierwsza kotwica, którą wyciągnąłem z Bałtyku. I zobaczcie, jaka jest fajna. Naprawdę ma fajny klimat. Te wszystkie narośla, ta rdza, co tutaj jest, tworzy naprawdę bardzo fajny efekt. Szkoda, że jest taka pogięta, no ale tak czy siak super znalezisko. Chyba ją zostawię w takim stanie, jakim teraz jest i nie będę jej czyścić ani nic z nią robić. Dysk do rzucania prawdopodobnie dla psa. Nie znam się na tych zabawkach, ale tak mi się wydaje. Butelka pełna piwa. Widać tutaj, że nie zalało się, bo jest w środku jeszcze gaz i tutaj jest wolna przestrzeń. Kapsel jest zardzewiały, ale jedno jest pewne, na pewno jest dobrze schłodzone. Telefon Samsung Duos. Wydawało mi się, że to jest drogi telefon, ale po sprawdzeniu w internecie okazuje się, że jednak nie. W domu sprawdzę, czy ma karty jakieś tutaj SD albo SIM i może uda się odnaleźć jeszcze właściciela. Łopatka, zabawka dla dziecka, e-papieros. Nie ma nurkowania, jak nie znajdę e-papierosa, zawsze są. Nożyk, okulary. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, 6 par okularów. A tutaj mamy Ray-Bany. Drogie okulary, szkoda, że takie zniszczone. No i najbardziej zagadkowe znalezisko dzisiaj, czyli ta damska torebka. Sprawdziłem ją dokładnie, opróżniłem. Nic tutaj już w środku więcej nie ma. Torebka prawie na pewno jest skradziona, a świadczyła o tym ta cegła, która tam była w środku. Ktoś po prostu zabrał to, co najlepsze, najbardziej drogocenne: portfel, pieniądze, dokumenty, telefon, wsadził do środka cegłę i wyrzucił do morza. W środku mieliśmy chusteczki, jakieś plastry, inne takie śmieci, tabletki. To chyba są perfumy.
szczotka, okulary i to nie wiem co to jest. Zobaczcie, tutaj jest taki klips. Trochę przypomina to, powiem szczerze, nóż. No ale nie jestem pewny. Jeżeli ktoś wie co to jest, to napiszcie w komentarzu. I ten woreczek. Sprawdźmy co jest w środku. Co to jest? Jakaś taka bransoletka. A to? Biżuteria? Jakaś taka mało wartościowa? No na to wygląda. Może różaniec? Nie chce wyjść. Jakieś łańcuszki. Zobaczcie jakie to jest zawalone piaskiem. Strasznie to się wszystko zbiło razem. Ale na bank to była jakaś biżuteria. To musiała być jakaś badziewna biżuteria. Bo złodziej by nie zostawił nic, co by było przecież wartościowe. Patrzcie jaka to jest bryłka zbita. Oczyściłem to trochę. No i zobaczcie, to jest jakiegoś rodzaju biżuteria, bransoletka, ale na pewno nie jest to nic wartościowego. Taka oto przynęta, jedna jedyna. Trochę śmieci standardowych, jakieś szklanki, butelki po wódce, puszki. A tutaj są już znaleziska wykrywaczem metalu. Najlepsza rzecz, czyli ten złoty, duży, fajny kolczyk. Nie jest za ciężki, bo jest dmuchany, ale tak czy siak najlepsze znalezisko. To okazało się, że nie jest złotem. Zobaczcie tutaj. Stal nierdzewna. Pod wodą sygnał 0,1 i dawało wrażenie, że jest to na bank złoto. Pomyliłem się, trudno. Srebro, taka duża srebrna obrączka. Pierścionek z twarzą obcego aliena. Srebrny pierścionek z takim, nie wiem co to jest, kwiatek. Tak myślę. To myślałem, że będzie srebrne, ale okazuje się, że nie jest. Zobaczcie jak to wygląda, nie wiem co to jest, jakieś aluminium albo coś innego. Badziewny pierścionek. Wszystko pod wodą wygląda dużo lepiej niż w rzeczywistości potem tutaj już na powierzchni. Sara zgubiła swoje serduszko. Obrączka ze stali nierdzewnej. Taka zawieszka z twarzą jakiejś kobiety. Duży, srebrny, fajny łańcuch. To jest fajne znalezisko, dosyć ciężki. Kasa 5, 10, 15, 20, 22, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 42, 44, 45, powiedzmy 46 zł współczesnych. Tutaj jakieś eurocenty. Monety z PRL-u i jakaś jedna moneta zagraniczna. Akcesoria, ciężarki wędkarskie. No i śmieci. Kłódki, kluczyki, druciki. Zobaczcie, jak ktoś mógł coś takiego wrzucić do wody. No masakra. Albo to. Przecież to opada, bo jest ciężkie tutaj na spodzie i w ten sposób leży w wodzie. Jak ktoś na to nadepnie, to mamy ładną, rozciętą nóżkę. Bransoletka taka, o, znalazłem ją na oczy. Fajnie, naprawdę fajne znaleziska. Jestem dzisiaj z tego wszystkiego bardzo zadowolony. Jeśli podobał Wam się dzisiejszy odcinek, to zostawcie łapkę w górę i do zobaczenia następnym razem. Cześć!